Kontynuujemy naszą przygodę w stanie Utah. Dziś planujemy zabrać Cię do ekscytującego pick-upu Slot Canyon. Miała to być kolejna niezapomniana przygoda, ale natura bardzo szybko pokazała nam, kto tu rozdaje karty. Ta wyprawa nie będzie tylko o pięknych widokach, będzie też o podejmowaniu trudnych decyzji i o tym, dlaczego czasami warto odpuścić, zanim zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Wracamy na legendarny szlak Hole in the Rock, o którym opublikowaliśmy film 2 tygodnie temu. Sama droga skrywa jednak znacznie więcej niezwykłych miejsc, dlatego dziś zabierzemy Cię do jednego z nich. Naszym celem jest wąski Slot Canyon, który u wielu osób potrafi wywołać dreszcz emocji. Pick-upu Slot Canyon znajduje się mniej więcej na 24 mili drogi Hole in the Rock. Jeśli cierpisz na klaustrofobię, to miejsce prawdopodobnie omijałbyś szerokim łukiem. My natomiast sprawdzimy, co kryje się w jego wnętrzu. Dojechaliśmy na parking, gdzie czeka nas nietypowy test. Tuż przy wejściu ustawiono specjalną bramkę, która pozwala sprawdzić, czy będziesz w stanie przecisnąć się przez niezwykle wąskie szczeliny kanionu. I tu mały spoiler, w niektórych miejscach będzie naprawdę wąsko. Jeżeli nie zmieścisz się tutaj, dalsza część trasy może okazać się niemożliwa do pokonania. Czas na przygotowanie się. Mimo silnych podmuchów wiatru, upał daje się we znaki. Termometr pokazuje 95 stopni Fahrenheita, czyli blisko 35 stopni Celsjusza. W takich warunkach nie ma miejsca na lekkomyślność. Odpowiedni zapas wody i przygotowanie to absolutna podstawa, bo na szlaku słońce szybko weryfikuje każdy błąd. Jeszcze szybka rejestracja i możemy ruszać. Wpisuj się, kochana. Monika, Bismarck, Kalifornia. Trzeba zaznaczyć, że auto wyjdziemy. Upaw zabija? Amatorzy nie wiedzą, że ja co tydzień przeżywam gorsze piekło, sprawdzając stan swojego konta w banku. A więc zapowiada się fajnie, ale niestety zejście jest z górki, co oznacza, że jak będziemy wracać, będziemy najbardziej zmęczeni. Będzie pod górkę. No, ale nikt nie mówił, że będzie lekko. No nie ma lekko nigdy. Ja tego nie skomentuję teraz. Tak skończyłeś, no. Ja planuję wyjazdy i nie ma lekko. No pain, no gain. Przed nami około 1,5 mili marszu, co w przeliczeniu wynosi około 2,5 km w jedną stronę, przez bezlitosną pustynię. Szlak jest całkowicie odsłonięty, a po drodze nie znajdziemy ani odrobiny cienia, dlatego zapas wody jest tutaj absolutną koniecznością. Na szczęście każdy kolejny krok odsłania coraz bardziej spektakularne panoramy, dzięki którym łatwo zapomnieć o upale i skupić się na czekającej nas przygodzie. Jest jedna sprawa taka, która nas trochę martwi. W oddali widzimy burzę. No i niestety burza zawsze to jest groźba flash floodu. Porażenia piorunem, bo widziałam pioruny, więc to Porażenia piorunem. Nie są to żarty. Kiedyś mieliśmy bardzo stresową sytuację. Była to sytuacja, którą będę pamiętać do końca życia, ponieważ pierwszy raz w życiu się bałem, że stracę życie. Tam widzimy burzę. Widać na ekraniku, dosyć ciemno. Tak więc będziemy śledzić tą burzę. Zobaczymy, w którym kierunku. Problem polega na tym jedynie, że czasami burza jest parę kilometrów dalej od miejsca i ta woda dociera, a że jest to Slot Canyon, jest Slot Canyon, bo właśnie dociera tam ta woda. Nawet jest tak, że jeżeli burza jest 20 km od tego miejsca i zaczyna padać nawet niewielki deszcz, to ten
flash flood potrafi dotrzeć do miejsca, w którym jesteśmy. Także niebezpiecznie. W powietrzu czuć było nadciągającą burzę. Krajobraz z minuty na minutę zmienił swoje barwy. Błękit ustępował miejsca ciemnym chmurom, a pustynia nabrała surowego, niemal filmowego charakteru. To był jeden z tych momentów, kiedy natura przypomina, kto naprawdę rządzi na pustyni. Nie ukrywamy, że klimat był naprawdę niesamowity. Postanowiliśmy iść dalej, licząc na to, że burza ominie nas i podąży w innym kierunku, dając nam szansę na dokończenie przygody. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli ta burza, która jest tam za nami, będzie szła w naszym kierunku, to niestety nie wejdziemy do Slot Canyon, bo jest to po prostu za bardzo niebezpieczne. Mamy nadzieję, że burza przejdzie obok nas, bo jak nie, no to niestety będziemy musieli się ewakuować stąd. Tutaj perfekcyjny przykład, jak pogoda może się zmienić. Tu mamy piękne niebo, słoneczko, a tutaj totalny mordor. Wiatr z każdą minutą przybierał na sile, a burza niebezpiecznie szybko zaczynała nas doganiać. Do celu zostało już niewiele i właśnie tam pokładaliśmy całą nadzieję. Liczyliśmy, że wśród skalnych ścian znajdziemy schronienie, które pozwoli nam bezpiecznie przeczekać najgorszy moment i kontynuować naszą wyprawę. Niestety okazało się, że doszliśmy do nieodpowiedniego miejsca. Teraz musimy się wrócić pół mili. Słuchajcie, ważna wskazówka, jeśli będziecie chcieli tu przyjechać. Znak na szlaku jest tak niefortunnie postawiony, że totalnie wprowadził nas w błąd. Zaprowadził nas do Spooky Canyon, ale od strony wyjścia, a cała pętla jest jednokierunkowa. Musimy więc zacząć od kanionu Peekaboo. Dotarliśmy do właściwego miejsca i zanim wejdziemy do kanionu, musimy upewnić się, że jest bezpiecznie. Poczekaliśmy około pół godziny, 40 minut i niestety burza cały czas jest w rejonie, gdzie może spowodować flash flood. Po prostu jest to nazbyt ryzykowne, tak więc będziemy się wracać do samochodu. Nie wszystko się udaje, co się planuje. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, kiedy się wycofać, bo wiadomo, jechaliśmy tu paręnaście godzin. No i teraz znajdziemy jakieś miejsce na kemping. Może i lepiej odpoczniemy sobie dzisiaj trochę po wczorajszym bardzo ciężkim hajku, a spróbujemy wrócić tutaj jutro, zależnie od pogody. Jak będzie ładna, to robimy jutro, jak nie, to pojutrze, a jutro zrobimy coś innego. Dopasujemy nasz wyjazd i plany do tego scenariusza. Ale pokażę Wam wejście i jeżeli się jutro uda, no to w tym momencie będziemy tutaj kręcić dalej. To jest wejście na szlak. No trochę smuteczek, ale takie życie. Nasza decyzja była jak najbardziej trafiona, ponieważ za nami, jak widać, kolejna burza zaczyna się zbierać. Troszkę wieje! Jezus! Bardzo dobry pomysł, że wycofaliśmy. Jacek naprawdę sprawia ból na twarzy. Opadł nasz deszcz. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale nie jest fajnie. Najgorszy jest ten piasek, który jest podrywany przez wiatr
jak uderza w skórę, to naprawdę boli. Niesamowite jest to, że przed chwilą wiało, było ciemno, naprawdę było dosyć strasznie, a teraz słoneczko i takie widoki. To jedynie przypomina o tym, że pogoda jest nieobliczalna i może się zmienić naprawdę szybko. Ok, dotarliśmy do samochodu, ale musimy tu jedną rzecz powiedzieć. Jak żeśmy szli w tamtą stronę, zgubiłem nakładkę na kamerę 360 i wracając na parkingu ktoś ją znalazł i zostawił ją tutaj. Ktokolwiek to był, bardzo dziękujemy, super fajnie. Bardzo cieszą mnie takie miłe gesty ludzkie, że jeszcze ta uczciwość się w jakiś sposób u nas znajduje. Ta dzisiejsza sytuacja cały czas nie daje nam spokoju. Postanowiliśmy znaleźć jakieś miejsce do przenocowania i spróbować ten szlak zrobić jeszcze jutro, bo jak widać teraz pogoda znowu dopisuje. Tak więc spróbujemy rano zaatakować to miejsce jeszcze raz i miejmy nadzieję, że tym razem będzie ok. Dzień pełen zwrotów akcji jest już za nami. Nareszcie czas na odpoczynek i ciepły posiłek. Chcemy się dobrze wyspać i naładować baterie przed jutrem. Ognisko płonie, a wokół zapada noc. Jesteśmy zmęczeni, ale gotowi na podejście numer 2. Zdradzę wam mały spoiler, tym razem się udało. A teraz mała zapowiedź tego, co zobaczycie w następnym filmie, który pojawi się za 2 tygodnie. Elegancko.